Hi everyone, my name is Isabella and welcome to my kitchen. Witam Was wszystkich, na imię mam Izabela i witam Was w swojej kuchni. Today is Cream Cheese Brownies Day, so we are going to make some vegan brownies, but I am going to add some cream cheese topping to make them cream cheese brownies. However, the brownies are going to be vegan. Dzisiaj, moi drodzy, mamy dzień brownies z dodatkiem sera, więc zrobimy je z serkiem kremowym, z cream cheese, ale jeżeli chcecie, możecie zrobić bez i będą wtedy one wegańskie, bo dzisiaj zrobimy wegański przepis. Także zapraszam Was serdecznie, witam Pani Irenko, witam Małgosiu, witam Jureczka, jesteśmy też na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku, także zapraszam Was serdecznie, witam również Monikę. We are on YouTube, Facebook, and Instagram. So hello, everybody. Please join, please share, and let's start cooking. Okay. So this recipe is in Polish. Please let me know if you are not sure how to translate recipes. I will post a link in Polish. I couldn't find the recipe in English. Także ten przepis jest w języku polskim. Nie ma odpowiednika w języku angielskim, także jeżeli potrzebujecie tłumaczenia, może na inny język, także też dajcie mi znać, dam Wam, poinstruuję Was, jak to zrobić. So the first step that we are taking is to turn on the oven to 180 degrees. This translates to 356 Fahrenheit. So this is the awesome thing about, I'll talk about the back Thermomix in a minute. This is the awesome thing about guided recipes because we are reminded always to turn on the oven. We can't continue the step. Także mamy tutaj instrukcję, abyśmy rozgrzali piec do 180 stopni Celsjusza, to jest 356 stopni Fahrenheita. Także świetną sprawą jest to, że nie możemy przejść do następnego kroku, jeżeli robimy przepis z Cook-I-Do. Dziękuję serdecznie Pani Irenko. Ta jest tym razem z Polski. Także nie przejdziemy do następnego kroku, jeżeli nie wykonamy tego, który mamy i nie naciśniemy, także nie zapominamy włączyć pieca. Pani Irenka lubi moje apaszki i ostatnio rozmawiałyśmy na ten temat, także tym razem z Polski. Pani Irenka likes my neck scarves, but this one is actually from Poland. It's a gift from a very good friend. So now we are instructed to put some oil on our 20 by 20 centimeters, so what, 4 by 4, 5 by 5 inch brownie pan. And so put some oil, and I use a little a brush. Także mam taki pędzelek specjalnie właśnie do rozprowadzania oleju czy tłuszczu, także natłuszczamy naszą 20 na 20 cm blaszkę olejem, dlatego że wegański, więc dzisiaj robimy to z oleju. Wrzucamy 20 gram siemienia lnianego. We add 20 grams of linseed, okay, to our mixing bowl. And now we just close up with our measuring cup intact, and we are going to ground this for 20 seconds at speed 10. Także wrzucamy do naszego naczynia miksującego 20 gram siemienia lnianego i mielimy przez 10 sekund, 20 sekund obrotu 10. What does linseed have to do with vegan baking? For those of you who don't know, when you pour some water, warm water over it, it actually it's an egg substitute. Także co ma siemię lniane wspólnego z wegańskim pieczeniem albo w ogóle z pieczeniem? A więc zalewamy nasze siemię lniane ciepłą wodą i odstawiamy na chwilę i to jest zastępstwo jajka wegańskiego. Także definitywnie, jeżeli macie jakieś fajne przepisy, a nie macie alergię na jajka, to jak najbardziej możecie to wykorzystać. Ogólnie to 3 łyżki, łyżka siemienia lnianego i 3 łyżki ciepłej wody. To jest odpowiednik jednego jajka. Możemy to zrobić z nasionami z szałwi hiszpańskiej. So for those of you who don't normally bake vegan, but you are allergic to eggs, linseed is an egg substitute. So 1 tablespoon and 3 tablespoons of warm water or lukewarm water set aside for about 10 to 15 minutes. That is an egg substitute. You can do the same thing with ground chia seeds. So we have that. So you know what? Let me scrape from the corners of our lid.
Także jeszcze muszę zdrapać, bo patrzę, że mam troszeczkę siemienia, osiadło mi na pokrywie naczynia miksującego. Także jeżeli mówię, jeżeli macie alergię, to albo po prostu zaczynacie dopiero gotować po wegańsku, czy piec po wegańsku, sprawdza się to, w niejednym przepisie to robiłam. So this is an excellent substitute. I've done that, done it and it works, okay? So now we place our linseed, ground linseed on top of, in our little bowl, on top of our lid, and we are going to weigh out 60 grams of water. Witam Teresko, witam Agnieszka. Hi Agnieszka, thank you so much. It's always so nice when you're watching. So 60 grams of water. Także 60 gram wody wlewamy. I teraz zamieszamy i odstawimy na chwilkę. W międzyczasie będziemy kontynuować z naszym przepisem. Także to nam napęcznieje. This is going to soak up and firm up. So in the meantime, when we finish our recipe, then this is going to be soaked perfectly for us. Hi. So we add 170 grams of sugar. Oh, hi Agnieszka, another Agnieszka is watching. 170 grams of sugar, and here we are asked to do cane sugar, so that has thicker granules, but I am going to use a substitute with monk fruit sugar, and I am going to add less than the 170, so I'm going to add maybe 130 grams. And now that I took off the lid, we need to tare our scale. Także mamy użyć cukru trzcinowego, ale ja użyję z owoca monk fruit, tak? Bo jest to też świetny substytut. To jest cukier prawdziwy, to jest naturalny cukier, tylko nie ma tyle kalorii, ale jest słodszy. Więc ja dam zamiast 170 gram, myślę, że 130 definitywnie wystarczy, dlatego że nie mamy aż takiego słodkiego ząbka. So I added 170 grams. This is a finer sugar. The next step is for us to grind it for 30 seconds. I'm just going to do 10 seconds because it's just a finer sugar. Także teraz mamy następny krok, aby zmielić nasz cukier na cukier puder, ale 30 sekund to jest za dużo, dlatego że to jest drobny cukier, więc ja włączę tylko na 10. I co robimy? Naciskamy na ikonę, jak zmieniamy to, co mamy już w przepisie, tak? Bo zrobiłam substytut. Więc naciskamy na ikonę, która jest czasem, i ona nam się powiększy, więc powiększona ikona jest ta, którą kontrolujemy w danym momencie naszym pokrętłem. So when we want to change something, we touch the icon that we want to change. In this case, I want to reduce the time for grinding. So when we touch it, it is enlarged, and then we just turn the dial, wrong way, 10 seconds. And then we touch the dial, that is the speed dial, and we just turn it on, and it's going to be just 10 seconds. That's all we need. See, it's already being ground. Nothing is breaking. Także widzicie, już się wszystko mieli, nic nam się miksuje, to po prostu cukier mieli nam się na cukier puder. Tak na marginesie, to cukier puder ma również dodatki, aby się nam nie, zobaczcie, dymi, aby nam się nie kawalił, nie zbrylał w opakowaniach, więc lepiej jest, jeżeli robimy sami swój cukier. So, look at this. Powdered sugar actually has some additives, anti-clumping agents that we don't necessarily want to consume. So that's why it's healthier for us, better for us to grind our own sugar if we do have the capability. Plus, it's actually so much less expensive. Did you know that powdered sugars that cost twice as much as regular sugar? Także oprócz tego, że mielenie własnego cukru jest dla nas zdrowsze, tak, bo nie spożywamy dodatków, które nie zawsze są na opakowaniu, to dodatkowo cukier puder kosztuje 2 razy tyle niż zwykły cukier. Także zgarnę jeszcze troszeczkę kopystką. Going to scrape down the sugar from the lid, and actually the spatula fits in perfectly in all the seasons and creases. Okay. So now we're going to add. See how thick our ground linseed is? Zobaczcie, teraz dodamy właśnie nasze siemielniane i zobaczcie, jak już zgęstniało. Także dodajemy to teraz. Myślę, że w
kopyska będzie do tego lepsza. I think the spatula is going to do a much better job scraping everything from that little bowl. Okay, perfect. And the next step is to add 100 grams of oil. So we add the oil of our choice. Ja dodaję adding canola oil. Także dodajemy 100 gram oleju. Olej oczywiście według własnego uznania. Ja dodaję rzepakowy. Tutaj powinniśmy być w miarę dokładni, ze względu na to, że jest to jeden z główniejszych składników, tłuszcz jest jednym z główniejszych składników w ciastach. So here we should be semi-accurate because this is fat is one of the main ingredients in baking, right? So now we add about 440 grams of red kidney beans drained. Także teraz dodajemy 440 gram czerwonej fasoli odsączonej, to jest mniej więcej 2 puszki. It's about 2 cans. See, perfect. Yeah, almost. I'm going to put that aside just because I don't want to go overboard. When I'm baking, I prefer, except sugar, I usually keep the proportions. Także wtedy, kiedy piekę, to mniej więcej poza cukrem, to resztę proporcji zachowuję takie, jakie mam w przepisie, tak na wszelki wypadek. Chyba że już sprawdziłam przepis i wtedy zdaję sobie sprawę, że mogę czegoś dodać więcej, a czegoś mniej. So if I have tried a recipe, then I know if I can make adjustments or not. Now we add 70 grams of dark cocoa powder. Dodajemy teraz 70 gram gorzkiego kakao. Widzicie, nie musimy odmierzać na wadze, tylko po prostu mogę bezpośrednio łyżką wrzucać do naszego naczynia miksującego ze względu na to, że mamy wagę. So as you can see, I don't have to use measuring cups. I can just, or a scale or something, I can just weigh out directly into our mixing bowl. So dark cocoa is a great antioxidant. It's great for our health. Now we need some vanilla extract, but yeah, we are going to, there we go, okay. Troszeczkę ekstraktu waniliowego, delikatnie. And now 1 teaspoon of baking powder, łyżeczkę proszku do pieczenia. And I think a teaspoon or half a teaspoon of baking soda. I pół łyżeczki sody oczyszczonej. Tak mniej więcej, troszeczkę więcej dodamy. Okay. So tell me if you're making any brownies today. And a little bit of salt. Także robicie dzisiaj brownies, wiedzieliście, że dzisiaj jest ich święto i to właśnie z odrobiną masy serowej with some cheese, cream cheese. So 10 seconds, speed 8, 10 sekund, obroty 8. Witaj Madzia, witaj Panią Sofie, hi Ann, Julie and Zosia, hi Robert, nice to see you. So now we add 60 to 70 grams of cranberries. By the way, this is just about mixed. We have a few more seconds with the cranberries and it's going to be all incorporated. Także prawie jest wszystko dokładnie wymieszane. Jeszcze parę sekund z żurawiną i będziemy mieć idealną masę. 60 gram, tak? 60-70 gram. Troszeczkę za dużo. Myślę, że wyjdzie nam to na zdrowie. A little bit too much, but I think this we can add more. And we are always instructed which accessory to use. Our lid always needs to be on. So in this case, we're adding our spatula and to help incorporate the ingredients. Zawsze mamy napisane, co mamy położyć na naszą przykrywkę. I w tej sytuacji mieliśmy napisane, aby użyć naszej kopyski, która nam pomoże właśnie nasze składniki wymieszać do końca i to było 10 sekund, obroty 7, czy 7 sekund, obroty 8, coś takiego. I think it was 7 seconds, speed 8. I didn't even check. Look at this. See, everything is incorporated.
So I'm going to transfer that into my prepared pan and spread it out evenly. Także wykładamy to do naszej blaszki, tak przygotowanej. Ja akurat mam silikonową. W razie gdybyście nie zwrócili uwagi, to jest czerwona. So we use a pan and I'm using a silicone pan. In case you haven't noticed, it's red to match my kitchen, of course. But then again, I've always liked the color red. So this is not something, so whether it's the kitchen or not, I love red. Let me just scrape this out a teeny weeny more. Looks good. And we are going to make the cream cheese topping. So for those of you who want to stick to the vegan recipe, this is where you finish off and put it in the oven. For those of you who don't mind the cream cheese, then we are going to make that topping short in a moment. Także dla tych, którzy po wegańsku chcą spożyć swoje brownie, kawałek mi. You can't taste that it's with beans. Także dla tych, którzy chcą po wegańsku, to kończymy w tej chwili i wkładamy do pieca, a dla tych, którzy chcą dodać masę serową, to zabieramy się za masę serową. W ogóle nie czuć, że to jest fasoli, moi drodzy. Ja robiłam już to ciasto kiedyś, parę razy. Jadłam je w Polsce też i może dlatego właśnie przepis jest tylko w języku polskim, ale jest przepyszne. Aha, drugie naczynie miksujące. Także naprawdę jest warte spróbowania. So for those of you who have never made this, try this. It's a really excellent cake, brownie. I've had it in Poland and made it a few times. I haven't seen recipes here in English, so maybe that's why it's something that's not a cook idea. But so we are going to make this manually because the recipe is just for our brownies. Przepis był tylko na brownie, także to zrobimy manualnie. I co potrzebujemy? Ja tutaj mam taką ściągę, I have a cheat sheet. And we add 8 ounces of cream cheese, so just one container, preferably at room temperature, so it was sitting out for about half an hour. Także najlepiej, jeżeli będzie, znaczy preferowane jest, żeby to było w temperaturze pokojowej, więc u mnie stało to około pół godziny. Pamiętamy, że nie stukamy naszą kopystką o naczynie, o brzegi naczynia, bo nie chcemy rozregulować wagi. So remember not to tap. That's why I'm scraping off. Don't tap on your Thermomix, on your mixing bowl, because we don't want to tamper with the scale. Okay, so we've got that, and now we add. So I'm just going to go home. Okay, click on the house, and that's it. And we have about 1/4 cup of sugar. I am using monk fruit sugar again. I added a little bit less than a 1/4 cup, so I'm just adding that in. And 1 large egg. What I did say earlier, we don't tap anything on the mixing bowl, so we do break on something else. Co wspomniałam wcześniej, że nie uderzamy na nasze naczynie miksujące, więc nie rozbijamy jajek na naczynie, tylko o coś innego. I teraz dodajemy troszeczkę wanilii, więc ponownie dodam troszeczkę aromatu. So now we add, I can add everything, our vanilla. And that's it. So we close the mixing bowl. And here's another trick that you might not know. If you're not sure how long you need to incorporate the ingredients, just press on the speed dial and turn the Thermomix on. Także jeżeli nie wiecie jak długo, jeżeli robicie coś manualnie, jeżeli nie wiecie, nie jesteście pewni, jak długo macie mieszać, to zamiast ustawiać czas, to po prostu dotykamy ikony obrotów i przekręcamy, powiedzmy, na 5. Także zobaczymy, posłuchamy, jak nam Thermomix pracuje. Postaram się zajrzeć, żeby nie poplapało. I will see how it's working. Okay, so now I'm going to turn it off. I'm going to scrape the walls a bit. Także słuchamy, jak pracuje. Zajrzałam do niego.
Prawie wszystko jest, zobaczcie, wymieszane. Także jeszcze parę sekund. To było 10 sekund, tak? Także teraz zgarnę ze ścianek na dno naczynia. I teraz masa nam się troszeczkę, dzięki temu, że jest jajko, masa jest luźniejsza już, więc mogę teraz śmiało o brzegi naczynia zgarnąć resztę z tego pystki. So now everything is a little bit softer because of the eggs, so now I can scrape my spatula on the walls, and I'm just going to turn it on at speed 5 for another few seconds. Okay? And I think that's it, so I'm going to pour it on our brownie. Myślę, że to wszystko. Także wyleję teraz masę. Tak, świetnie się teraz już wszystko zmieszało. Wyleję to na nasz brownie. Zobaczcie. Także tylko parę sekund. Mikserem na pewno byśmy robili to dużo dłużej. Using a hand mixer, it would definitely take us a lot more time. So I'm just going to pour it. And then I'm just going to try to make some swirls. Także wylewamy masę. I zaraz postaram się troszeczkę zamieszać ciasto z masą, aby były wzorki. So we want to make some designs, right? So like I said, if you want to do it vegan, finish off at the cake portion. And this is just an addition that I found. And we did it manually. Easy peasy, right? Prościutki przepis, jak widzicie. Także troszeczkę ponacinam, tak żeby się ciasta zmieszały. Masa z ciastem. I'm trying to just make some swirls to incorporate a bit. Okay. And let's pretend I know what I'm doing. Także wymieszane. Powiedzmy, że wiem, co robię. Wstawiamy do pieca. Wracamy do przepisu. Więc teraz widzicie, mamy zieloną ikonę, książkę. So we're going to return to our recipe. So we have an icon that was a red book. So that was a bookmark. So let's see how long we need to bake. We just continue 40 to 43 minutes at 180 degrees. The oven is ready, so I'm going to put it in there. And then I'm going to tell you about what I have in the back. Także tylko wstawię ciasto i powiem Wam, co mam z tyłu. Z tyłu, moi drodzy, dzisiaj zrobiłam steki sous vide z najnowszej kolekcji w języku angielskim cytrusowej. So in the back I have sous vide steaks that I made today. They're from the newest collection, a citrus collection in the US. It came out last week. So this was in there for about an hour, and I already have my asparagus and my potatoes. Już mam moje szparagi i ziemniaki gotowe. So now I'm just going, when we go off camera, I'm just going to continue with the sauce, and I'm just going to briefly brown the steaks, and supposedly it's an amazing recipe. Także teraz jeszcze tylko ziemniaki i szparagi mam zrobione. Teraz tylko delikatnie na patelni wrzucę steki, żeby nabrały takiego brązowego smaku i oczywiście aromatu. No i podobno są przepyszne. Także dam Wam znać, zrobię Wam zdjęcie i wstawię i podzielę się z Wami swoją opinią na ten temat. Także dziękuję Wam serdecznie. Wszystkiego najlepszego z okazji Brownies Day, tak? Cheesecake Brownies, Cream Cheese Brownies Day. Także do zobaczenia jutro. Zapraszam Was serdecznie. Thank you for joining me, and I will share some pictures, and of course, happy Cream Cheese Brownie Day. Enjoy. Bye-bye.